To miejsce pamięta więcej niż mogłoby się wydawać. Na pierwszy rzut oka zwykłe, zalesione wzgórze wśród beskidzkich lasów. Ale gdy spojrzysz na to bliżej, Grodzisko nie jest zwykłą górą. Góra Grodzisko. Niewysoka, a jednak wyraźnie wyodrębniająca się z pozostałych szczytów. Należy do północnej części tzw. Beskidu Wyspowego, krainy, w której każda góra stoi prawie samotnie, jak wyspa w morzu zieleni. Między nimi rozciągają się doliny, pola i potoki, które od wieków rzeźbią ten krajobraz. Góra Grodzisko jest częścią niewielkiego pasma. Od zachodu opada stromo ku dolinie Krzyworzeki, od wschodu ku Stradomce. Z północy wyrasta kolejny inny grzbiet, a ku wschodowi ciągnie się krótkie ramię kolejnego, zakończone wzniesieniem. To góra o trudnym charakterze, wierzcie mi, bo tam byłem. Jej stoki są strome, miejscami urwiste, a podejście może być wyczerpujące, a sam wierzchołek przypomina cypel, naturalny punkt obrodny, co jest już istotne, który z daleka wygląda jak kamienna wyspa wyrastająca ponad las. Dzisiaj porośnięta drzewami, kiedyś góra dominowała zdecydowanie nad okolicą, widoczna z wielu stron, właśnie z tych dolin, a z jej zboczy można dostrzec całą panoramę Beskidu Wyspowego. I tutaj, w tym krajobrazie, każda góra ma swoje imię, a niemal każda swoją historię. Natomiast Grodzisko, nazwa niby zwyczajna, a jednak nieprzypadkowa, o czym przekonacie się w trakcie tego filmu. Oznacza miejsce, w którym kiedyś coś było, coś większego, ważniejszego od samej naturalnej góry. Dziś tylko las i nierówności terenu zdradzają, że pod warstwą ziemi kryje się coś więcej. Stare wały, rozmyte fosy, ledwo widoczne ślady dawnych murów. Z góry to tylko spiętrzenia, pofałdowanie terenu ukryte pod korzeniami drzew i liści. Ale kiedy staniesz tam w ciszy, tak jak ja, to poczujesz pod stopami, że ta ziemia nie jest taka zwykła, na jaką się wydaje na pierwszy rzut oka. To tutaj, na cyplu Grodziska, kończy się jeden świat, a zaczyna zupełnie inny. A gdzieś pomiędzy tym wszystkim las, który przez setki lat, wieki ukrywał tajemnice ludzi, którzy tutaj mieszkali, budowali, bronili się i w końcu odeszli na zawsze. Na długo przed tym, zanim na ziemiach polskich powstały pierwsze słowiańskie osady, zanim zrodziło się w ogóle państwo Piastów, a nawet zanim historia nauczyła się pisać swoje własne opowieści, w dolinach i na wzgórzach dzisiejszej Małopolski tętniło życie zupełnie innego świata. Świata ludzi, którzy jako pierwsi nad Wisłą ujarzmili żelazo. To była kultura halsztacka, cywilizacja przełomu między epoką brązu a epoką żelaza. Około VIII wieku przed naszą erą w Europie Środkowej zaczęły powstawać nowe ośrodki władzy. Z prostych osad wyrastały grody, a spośród rolników i rzemieślników wyłaniała się elita wojowników i kupców. Świat już wtedy powoli zaczynał się zmieniać. Brąz ustępował miejsca żelazu, które stało się nie tylko surowcem, ale i symbolem pewnej siły, postępu i prestiżu. Właśnie wtedy rodzi się kultura halsztacka. Nazwa od austriackiej miejscowości Hallstatt, gdzie archeolodzy odnaleźli cmentarzysko z tysiącami grobów i przedmiotów, świadczących o niezwykle rozwiniętej cywilizacji. Jak to w ogóle możliwe? Jej wpływy szybko rozprzestrzeniły się również i na północ. Nasza Małopolska znalazła się na samym skraju tego świata, na styku krain łużyckich i naddunajskich. To tutaj, w dolinach Stradomki właśnie, Dunajca i Raby, pojawiają się pierwsze ślady żelaznej epoki. Powstają grody takie jak Maszkowice, Trzczynica, czy oczywiście właśnie to zapomniane Poznachowice Górne, które do dziś skrywają w ziemi historię tamtych czasów. W miejscu, które dziś znamy jako Grodzisko nad Stradomką, archeolodzy kiedyś odkryli pozostałości osady o owalnym kształcie, otoczonej rowem i wałami ziemnymi. Ślady naczyń, narzędzi i broni wskazują, że już w V wieku przed naszą erą istniał tu ośrodek należący do kultury halsztackiej. Być może był to punkt kontrolny na dawnym szlaku handlowym, łączącym Kotlinę Karpacką z Doliną Wisły, swego rodzaju korytarzem, którym wędrowała oczywiście sól, metal i różne idee. Życie tych ludzi było ściśle związane z naturą,
ale nie było absolutnie prymitywne. Budowali domy na planie prostokąta, otaczali swoje osady palisadą, uprawiali ziemię, hodowali konie i bydło. Z rudy darniowej wytapiali żelazo w małych dymarkach. Z żelaza powstawały sierpy, groty włóczni, noże, ozdoby, a z każdym takim narzędziem rosła siła tych, którzy potrafili je wytwarzać. Wraz z rozwojem rzemiosła rodziła się też hierarchia. To oczywiste, nie wszyscy mieli dostęp do metalu, nie każdy mógł wtedy posiadać broń. W grobach z tego okresu widzimy już wyraźne wtedy różnice. Jedni chowali byli z prostymi naczyniami, inni z bronią, a jeszcze inni z końmi i ozdobami. Był to czas, gdy w Europie Środkowej zaczynały się kształtować pierwszy raz w jej historii elity. Przodkowie przyszłych książąt i wojowników z epok późniejszych. Ale jak każda kultura, tak samo i ta nie trwa wiecznie. Około V wieku przed naszą erą została wyparta przez nowy nurt, kulturę lateńską, przyniesioną tutaj przez Celtów. Ale w Małopolsce ślady hallsztackiego świata jeszcze przetrwały. Wiele grodzisk, w tym właśnie Poznachowice, było zasiedlanych w kolejnych wiekach przez ludność przeworską, a później przez wczesnych Słowian. W ten oto sposób te same wzgórza, te same wały i fosy stawały się scenerią zupełnie nowych opowieści. I dzisiaj, gdy patrzymy na zalesione wzgórze nad Stradomką, trudno sobie wyobrazić, że ponad 2,5 tysiąca lat temu tętniło tutaj całkowicie inne życie, a jednak Ziemia wciąż pamięta, cokolwiek byśmy nie robili, bo w drobnych fragmentach właśnie tej ceramiki, śladach palenisk, w zakopanych resztkach narzędzi, to pozostałości po innych ludziach, którzy jako pierwsi w tej części Europy zaczęli tworzyć kulturę opartą na żelazie. Ludzi kultury hallsztackiej. Ich świat zniknął, ale to właśnie z niego wyrosły późniejsze tradycje grodowe, organizacje wspólnot i umiejętność obrony swoich granic. W pewnym sensie to tutaj, w ciszy beskidzkich wzgórz, zaczyna się bardzo długa historia tego grodziska, która wiele stuleci później doprowadzi nas końcowo do Słowian i pierwszych Piastów. W końcu, gdy żelazo przestało być rzadkością, Europa Środkowa zaczęła tętnić nowymi szlakami handlu i kolejnymi pomysłami. Z południa przyszli nowi przybysze, Celtowie. Lud tajemniczy, odważny i niezwykle utalentowany. Przynieśli ze sobą oczywiście nowe, nieznane tutaj technologie, nową sztukę, a i z czasem nową kulturę, którą dziś nazywamy lateńską właśnie, od szwajcarskiej miejscowości Laten, gdzie odkryto ich charakterystyczne znaleziska. Był to V wiek przed naszą erą. Świat kultury hallsztackiej chylił się powoli ku upadkowi, a jego miejsce zajęła nowa, dynamiczniejsza cywilizacja. Celtowie wyruszyli z terenów dzisiejszej Francji i południowych Niemiec, niosąc ze sobą swoje rzemiosło, wiarę i osobny język. Ich migracja była jedną chyba z najważniejszych w dziejach naszego kontynentu. Dotarli przecież aż po Hiszpanię, Brytanię, Italię, a w końcu, no przecież, na ziemię dzisiejszej Polski. Nie możemy o tym zapominać. I tutaj w Małopolsce ich obecność jest wyjątkowo dobrze udokumentowana. W Dolinie Dunajca, Araby i Wisły, w rejonie Nowej Huty, Krakowa, Sandomierza, Nowego Sącza, a także właśnie w okolicach Poznachowic i tegoż oto grodziska, archeolodzy odnaleźli ślady osad, warsztatów i cmentarzysk celtyckich. To właśnie tutaj Celtowie zakładali swoje osady, przynosząc ze sobą coś, czego nikt wcześniej na tych ziemiach nie widział. Doskonałe wyroby z żelaza, garncarstwo toczone na kole, mennice i monety, a także w końcu, jak już opowiadałem wam w innym odcinku, prawdopodobnie zalążki pierwszego ich państwa na tych ziemiach, czyli Związek Lugijski. To dzięki nim w tej części Europy pojawiły się pierwsze pieniądze, srebrne i złote monety bite na wzór greckich. Ich ozdoby, miecze i fibule zachwycają do dziś kunsztem wykonania. Właśnie z Celtami wiążemy początki metalurgii żelaza na większą skalę oraz rozwój handlu dalekosiężnego. Przez Małopolskę prowadziły wtedy ważne szlaki łączące północ z południem. Handel kontynentalny, od Morza Bałtyckiego po Alpy i Morze Śródziemne. To tędy płynęła sól z Wieliczki, bursztyn z Pomorza, a drugą stronę wino, ceramika i oczywiście żelazo.
Ale Celtowie nie byli tylko kupcami i handlarzami. Również byli wojownikami i duchowymi strażnikami swoich wspólnot. Ich druidzi strzegli pamięci o przodkach, a bogowie żyli w lasach, źródłach i górach. Może to właśnie dlatego osiedlili się tutaj, w miejscach otoczonych naturą, z doskonałym wręcz widokiem na doliny i rzeki. Takim miejscem mogło być dokładnie Grodzisko w Poznachowicach Górnych, położone na cyplu wzniesienia nad Stradomką. W czasach kultury lateńskiej życie tam w ogóle nie zamarło. Przeciwnie, stare halsztackie umocnienia mogły znów na nowo ożyć własnym życiem. Na tym samym wzgórzu, które wcześniej chroniło ludzi z epoki brązu, Celtowie mogli zbudować nową osadę, korzystając z dawnych wałów i fos. Ale tak samo jak i wcześniej, ich obecność nie trwała tutaj wiecznie, bo około II wieku przed naszą erą wiele osad celtyckich w Małopolsce zostaje opuszczonych. Może z racji tego, że część ludności wtopiła się w miejscowe społeczności, dając początek następnym kulturom przeworskiej i puchowskiej. Inni mogli odejść dalej na wschód lub północ, pozostawiając po sobie tylko fragmenty, ale to właśnie od nich przybyły tutaj techniki kowalskie, nowe formy broni i sztuka zdobnicza, która inspirowała innych przez wieki. Ich spiralne motywy i misterne ornamenty można odnaleźć w wielu późniejszych kulturach. Nawet już w czasach Słowian niektóre wzory i symbole miały korzenie najprawdopodobniej sięgające jeszcze epoki lateńskiej, bo dziedzictwo to rzecz ciągła. Dziś, gdy patrzymy na mapy archeologiczne Małopolski, widzimy gęstą sieć punktów, które układają się w szlak dawnych celtyckich osad. To dowód, i to niezbity, że nasz region był nie tylko peryferią ich świata, ale tak naprawdę częścią wielkiego państwa. Organizacji, w której spotykały się wpływy alpejskie, karpackie i nadwiślańskie. I chociaż Celtowie zniknęli z kart historii dawno temu, ich duch chyba pozostał w tym krajobrazie, co doskonale pokazuje nam Grodzisko w Poznachowicach, bo pod każdą warstwą lasu i ziemi, gleby w miejscach takich jak tutaj, czy też Maszkowice lub Nowa Huta, wciąż drzemie echo żelaznej epoki, czasu, gdy nad Polską unosił się dźwięk młotów, śpiew tajemniczych druidów i błysk mieczy, które po raz pierwszy naprawdę zaczęły zmieniać nasz świat. Ale, jak mówiłem wcześniej, to wszystko przeminęło. I miejsce to zamilkło. Ślady Celtów, którzy kiedyś wędrowali przez te doliny, zanikają w pierwszych wiekach naszej ery. Ziemia zarasta lasem, wiatr zasypuje ślady dawnego życia, a wzgórze staje się tylko częścią zwykłego krajobrazu. Przez prawie 1000 lat nie słychać tu nic, prócz głosu ptaków i szumu drzew. Ale historia tego miejsca nie kończy się. Czekała tylko na kolejny rozdział. Nie mamy tutaj jasnych świadectw tego, iż zamieszkiwali tutaj również i Wiślanie. Ale przecież na nich historia się nie kończy, bo Polska, odradzająca się po kryzysie rozbicia dzielnicowego, buduje w końcu nową sieć grodów i strażnic. Wzdłuż dolin i traktów powstają nowe punkty obronne, które mają chronić nie tylko ludność, ale i ważne szlaki komunikacyjne. Jeden z nich prowadzi ponownie przez Pogórze Wiśnickie, z Krakowa na południe w kierunku Szczyżyca, Laskowej i Wiśnicza, na wzniesieniu nad Doliną Stradomki, tam gdzie kiedyś istniało Grodzisko halsztackie i celtyckie, ponownie stanęły wały i wieża strażnicza. Nowy gród miał strukturę typową już lat XII wieku, potężne wały drewniano-ziemne, wieża główna, prawdopodobnie z kamiennym przyziemiem oraz podgrodzie, w którym mieszkali inni ludzie. Całość otaczały dwie linie wałów i fosa, tam gdzie prowadziła jedna dogodna droga podejścia. To był punkt strategiczny, naturalny bastion kontrolujący ponownie przełęcz i dolinę. Historia się powtarza, ale nie był to zamek w dzisiejszym rozumieniu. Bardziej gród strażniczy, jeden z bardzo wielu, które tworzyły wczesną sieć obronną Małopolski. W dokumentach z XIII wieku pojawia się jego nazwa Castrum de Zürich. To jest łacińskie określenie, zamek Szczyżyc. Okej, jestem w Poznachowicach, zatem pora, żebyście zobaczyli wały tego grodziska razem ze mną.
odnosi się właśnie do miejsca, z którym historycy jednoznacznie identyfikują Grodzisko w Poznachowicach. W jednym z dokumentów z roku 1270 wspomina się obowiązki ludności związane z naprawą grodu krakowskiego i właśnie Castrum de Zürich. Ale niedługo potem gród spotkał los, który dotknął wiele podobnych innych warowni. Natomiast w ziemi archeolodzy odnaleźli ślady spalenizny, przepalone kamienie i węgiel drzewny, milczące świadectwa pożaru. Najprawdopodobniej został on zniszczony w połowie XIII wieku podczas najazdów tatarskich, które w roku 1241 i 59 pustoszyły Małopolskę. Ogień i dym, które wtedy spowiły doliny, musiały dotrzeć i tutaj. Gród spłonął i już nigdy nie został odbudowany. W XIV-wiecznych aktach pojawia się już zupełnie inne określenie – Grodzisko, co oznacza, że wówczas był to już tylko relikt dawnej warowni, epoki, porośnięty trawą i lasem. Zamek, który niegdyś bronił drogi do miejscowego Szczyżyca, w tym momencie przeszedł już do historii, a jego rolę przejęły nowe, murowane warownie, ale archeolodzy, którzy badali to miejsce, zwracają uwagę na technikę budowy wałów z kamienia układanego na sucho, w dolnych partiach z użyciem zaprawy. To rozwiązanie wskazuje na późny XII lub wczesny XIII wiek. I jest to ciekawe, ponieważ wały podgrodzia zbudowano nieco później niż główne umocnienia, być może już w pierwszym etapie rozbudowy grodu. Dokładną chronologię mogłyby potwierdzić dopiero badania dendrochronologiczne, analizujące wiek drewnianych belek użytych w konstrukcji. Jednak zostawmy to i czekajmy na być może przyszłe badania, bo dzisiaj wzgórze w Poznachowicach Górnych znów jest porośnięte lasem. Po dawnych wałach zostały tylko zarysy. Jak widzicie, delikatne spiętrzenia terenu, które zdradzają, gdzie kiedyś przebiegały mury. Ale gdy patrzy się na ukształtowanie terenu, można niemal zobaczyć, jak wyglądał dawny gród. Z wieżą strażniczą, palisadą i fosą, przez którą kiedyś prowadził pewnie most. Castrum de Zürich, strażnik Pogórza, zamek, który na wieki zniknął z map, ale nie z pamięci ziemi i tych, których interesuje historia. Bo nawet jeśli ogień i czas zatarły już dawno ślady po jego murach, to wzgórze wciąż niesie w sobie echo tamtych historii. Historii ludzi, którzy tu czuwali, walczyli i ginęli, broniąc południowych rubieży dawnej Małopolski przez wiele setek, a może nawet tysiące lat.